Dzień dobry, Michał Dudkowski, Filipiny, Manila dokładnie, Duduś Family. Pozdrawiam Was z 57 piętra z mojego apartamentu. Wczoraj był mój pierwszy dzień w Manili, w którym nie nagrywałem nic, ponieważ pojechałem do biura imigracyjnego, potem do znajomych. Kamerę miałem ze sobą, ale po prostu to, co mnie zastało w biurze imigracyjnym, prawie przekroczyło moje możliwości. Powiem Wam. Jeśli chodzi o kartę ACR, są żółta i czerwona. Żółta jest dla tych, którzy mieszkają na Filipinach, ale nie mają żony albo męża Filipinki. I to jest taki filipiński dowód osobisty, jakbyście chcieli założyć konto w banku, prawda, dostać prawo jazdy i tak dalej, i tak dalej. Ja, jako że wjeżdżam na wizie Balikbayan z żoną, muszę się ubiegać o czerwoną Voluntary ACR iCard. I można to tylko zrobić, ten Voluntary, tutaj w Manili, w głównym biurze. I jak tam przyjechałem o 10 rano, biuro jest czynne tam od rana do 17, zajęło mi 4 godziny, żeby złożyć dokumenty. Już pomijam, że dużo więcej dokumentów chcieli ode mnie niż jest na stronie napisane, niż powiedziała mi pierwsza osoba, z którą się tam spotkałem, to tak, jeśli chcecie, dla tych, co powiedzmy przyjeżdżają, przeprowadzają się na Filipiny, czy mają małżonka z Filipin, no to potrzebujecie swój paszport, kopię najlepiej. Znaczy, jeśli nie przywieziecie kopii, no to będziecie musieli przywieźć, zrobić kopię na miejscu, a kopia na miejscu jest droga, bo tam 20 peso za jedną stronę chcą sobie. Wszystko to musi być w specjalnej teczce, którą tam sprzedają. Jakieś grosze, tam 4 zł, prawda? Tylko powiedzą Ci to dopiero po 2-3 godzinach. Więc paszport, zdjęcie biometryczne plus zdjęcie z pieczątki albo wizy, jeśli to będzie żółta karta, a jeśli nie, no to z pieczątki Balikbayan. Dowód tożsamości Twojej żony albo małżonka filipińskiego, certyfikat małżeństwa, co tam jeszcze? Certyfikat małżeństwa i list, dlaczego chcecie ubiegać się o kartę. Tak? Najczęściej to są sprawy bankowe, ponieważ na Filipinach bez ani jednej, ani drugiej karty nie jesteście w stanie założyć konta w banku. W większości, że czasami coś przechodzi, ale to jest najprostszy sposób. Wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że idziecie najpierw raz, stoicie godzinę, półtorej w okienku, bez numerków, więc trzeba stać, albo iść najlepiej w 2 osoby. To bym powiedział, że najlepiej pójść w 2 osoby, jedna stoi w kolejce, druga wypełnia dokumenty i tak kilka razy, no bo idziecie raz, stoicie po formularz. On Ci tam wyjaśniają, co trzeba wypełnić. Idziecie drugi raz, jak już to wypełnicie, to on Ci mówi, że trzeba jeszcze to i to donieść, czego nie powiedział wcześniej. No dobra, no to idziecie z okienka i znowu kolejka na godzinę. Zrobiliście kopię tego, pojechaliście do notariusza, zrobiliście list, no wszystko w godzinę, prawda? Najgorsze to jest to czekanie w kolejce bez numerka, bo nie macie ani numerków do wzięcia, ani naciśnięcia numerka. Po prostu trzeba za każdym razem stać. Ja stałem 4 razy, z czego łącznie stałem może ze 2,5-3 godziny, no 2,5 godzinki stałem. Czekałem tylko na to podejść. Najgorsze było to, że najpierw jedna osoba obsługiwała, ale 2 godziny później już ktoś inny. I miał inne wymagania. Że proszę wypełnić to i bardzo fajnie zaznaczyli ptaszkiem, gdzie mam wypełnić, ale do innej pani poszedłem, ona zaznaczyła wszystko. A ja mówię, ale ja nie znam tego. A, to i tak trzeba wpisać, że nie znam. No więc cały pobyt w biurze imigracyjnym zajął mi 4 godzinki. Ale wiem, że niektórym zajmuje to długo, bo potem jak już wszystkie dokumenty złożycie, to oczywiście pobierają od Was odciski palców z jednej, z drugiej ręki, zdjęcie, potem to sprawdzają, potem jeszcze jeśli chcecie odebrać kartę w innym mieście, musicie jeszcze złożyć wniosek o to, żeby wysłali do tego miasta, gdzie chcecie odebrać, tak jak ja to zrobiłem, bo już odbierać karty nie będę musiał wracać do Manili, odbiorę ją w Dumaguete. Na kartę się czeka około tygodnia, ale kolejny tydzień do 2 tygodni będę czekał, aż doślą ją do Dumaguete. Czyli w najgorszym wypadku powinienem za 3 tygodnie dostać swoją kartę i móc założyć konto.
Tak to wygląda. A ja wam powiem, widok jest przepiękny, co prawda pod słońce, dlatego mam okulary. Ale nasik, żyć nie umierać. Czas iść na siłownię. A jeśli chodzi o taki apartament, no to taki apartament, jeśli chcecie na 1, 2, 3 noce wynająć, no to Airbnb, bardzo duży wybór jest. Od 100 zł do 200 zł macie wybór potąd. I to wiecie, klimatyzacja, basen, siłownia w tej cenie bez problemu. Przez przypadek znalazłem jakąś kartkę, że ile koleś zapłacił za ten apartament za miesiąc. 34 000 peso. Już z prądem, ze wszystkim. Więc to jest bardzo dobra cena. Tylko po co siedzieć w Manili przez miesiąc czasu? Tutaj 3 dni to jest, aż na to. Największy koszt chyba wczoraj, który wydałem, poza tą ACR Carbo, ona kosztuje 3000 peso, ale łącznie ze wszystkimi tam opłatami i tak dalej, wyszło mi 6000. Ale taki jednorazowy koszt największy to chyba pojechanie do biura imigracyjnego, bo to jest 500 peso, a potem od biura za 17 km, żeby do znajomych dojechać 17 km, zapłaciłem 1100 peso. Więc to prawie jak w Polsce. Widzimy się później. It's only you for me. I was having problems and I knew I wanted to leave. Last night, no backs. Did a play on the second. I am my name on the straight man. I can't run, making breakfast on the side. O, panie i panowie, trening skończony. Teraz może czas na basen. W Gramercy siłownia jest na 37, a na 36 jest basen, like Infinity Pool. Zobaczcie sobie, jak wygląda. O, tak to wygląda basen. Oczywiście dla wszystkich gości wstęp jest bezpłatny. Z takim widokiem tam. Na BGC. Makati. Może później. Słuchajcie, jak zawsze jak jestem w Manili, to tak troszeczkę się krępuję nagrywać na ulicy. Dlatego nie nagrywałem praktycznie nic. Dzień tyle co na siłowni, na basenie. Na zewnątrz byłem troszeczkę na zakupach, ale nic się nie działo. No i zawsze mało nagrywam, dlatego zrobimy sobie Q&A. Jako że parę tematów się urodziło przez Was. Więc dobra, jedziemy z pierwszym pytaniem. Przemas 9983 napisał: nie jestem żadnym fachowcem a propos tego drenażu, ale mam dwie wątpliwości. 1. Czy te rury nie powinny być odwrócone tymi wywierconymi otworami ku górze, a tą częścią, gdzie nie ma otworów, ku dołu, tak żeby woda mogła przedostawać się do rury i nią płynąć? Nie. Rury w drenażu francuskim układa się do dołu, ewentualnie pod skosem, tak jak my to zrobiliśmy, z dwóch powodów. Po pierwsze, wody gruntowe podchodzą od dołu, tak? Czyli chcemy, żeby woda wsiąkała w grunt, a tylko ten nadmiar był odprowadzany przez rurę. Druga sprawa, przez to, że rury są u dołu, wolniej się zapychają i zamulają. Rzadziej trzeba je czyścić. Więc to są takie dwie główne podstawy, dlaczego się je właśnie używa od dołu. Są specjalne rury, gdzie mają naokoło, ale to są specjalne rury, one mają mniejsze rowki, mają ich dużo więcej i takich rur tutaj nie ma dostępnych. O, przepraszam. Co do drugiego pytania, czy łączenie rur nie jest zrobione w złym kierunku?
Może być i w złym, ale oni używają, wiecie, kleju, czegoś tam i to nie powinno przepuszczać, więc nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Jerzy Bednarz 773 napisał. Agnes ma partnera? Nie wiem. Nie interesuje się jej życiem osobistym, więc ciężko mi powiedzieć. Więc kolejne pytanie. Stanisław Piwnicki 7626 napisał, jaka będzie końcowa cena drzwi, doliczając do niej te 3 miesiące dniówek za ich malowanie i kucie. Wydaje mi się, że taniej przyszłoby z dostawą z Polski. U nas kupuje się wykonane na gotowo razem z futryną. Nie rozumiem, dlaczego robisz w ten sposób. Po pierwsze, nie mam innej możliwości. Jeśli chodzi o cenę końcową, podejrzewam, że by była porównywalna z polską za tej samej jakości drzwi, bo możemy liczyć tutaj o 1500 zł za sztukę. Chociaż te drzwi, co teraz już robili krócej. Cena dniówki jednego pracownika to jest jakieś 40 zł, razy 10 to jest 400, no z jakieś 2000 więcej za samą dniówkę pracownika, bo trzeba liczyć średnio jeden pracownik robił przy nich. 2000 więcej. Przy 9 sztuk drzwiach, to i tak. Mi się wydaje, drzwi kosztowały 400 zł. Podejrzewam, że w Polsce by była podobna cena albo i drożej za tej samej wielkości drzwi. A nie robię tak, bo jest bardzo mało firm, które robią wszystko od A do Z. Firma, którą wynajęliśmy, która nam zrobi drzwi do kuchni i do łazienki w apartamencie, robiła je pół roku. Pół roku. A najlepsze jest to, że się kornik pojawił w drzwiach do kuchni. Kornik albo termit. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Predator -1 N4B napisał: myślałeś sobie kupić drukarkę 3D? Myślałem, ale ja nie umiem projektować, więc trochę to by było utrudnione i za dużo czasu pewnie by mi to zajmowało, żeby się tym bawić. Jakoś na razie z drukarki nie potrzebuję. Jeszcze pytanie do czego, tak? Dobra, kolejne pytanie. Risa Sweetening 6787 napisała: when is opening? I don't know. When it's ready to open, I tell everyone. Tutaj pytanie, kiedy otwarcie. Nie chcę mówić kiedy, ponieważ nie chcę znowu przesuwać. Tak? Wstępnie chcę, żeby wszystko było cacy na 1 listopada. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Dobra, kolejne pytanie. Maria K6U R2U napisała: czy w szafach jest miejsce na wieszaki? Tak, w każdej szafie jest miejsce na wieszaki. Będzie można powiesić ubrania. Dobra, kolejne. Anna 6294 napisała: put safe box every room for valuable things of guest. Tak, oczywiście every room have the saved box. Do każdego pokoju będzie oczywiście mały sejfik, w którym będziecie mogli zostawić swój paszport, pieniądze, jakieś rzeczy, których żeby nie zgubić. Tak? Więc z tym nie będzie problemu. Dobra, kolejne pytanie. Mirosław Liskowski napisał: cześć Michał, nie wiem kiedy nagrywa ten film, ale dzisiaj jest 13 sierpnia, czwartek, robisz dobrą robotę, kiedy można wynająć pokój, jaka cena? Pozdrów tam wszystkich, całą rodzinkę, pozdro. No to jest bardzo podobne pytanie, kiedy otwarcie. Na pewno Wam o tym powiem, od razu jak będę wiedział, będzie gotowe. Plan jest taki, że to będzie 1 listopada, ale czy tak będzie, to nie chcę na razie mówić, bo widzicie, miał być początek września, miał być koniec września, teraz jest listopad. A nie wiem, co jeszcze wyjdzie. Może wyjść tak, to jeszcze też biorę pod uwagę, że będę czekał na baterię i generator, bo będzie trzeba to kupić, bo przy pełnym obłożeniu będzie za mało prądu. Ale to już tego jestem przygotowany, już rozmawiam na ten temat z firmą, która dostarcza. Ale na pewno już znajomi nasi będą przyjeżdżać od października, więc jestem dobrej myśli. Mirosław Liskowski jeszcze raz. Cześć Michał, mam takie pytanko, ile Ty masz wzrostu? 183 cm. Nie jestem najniższy, ale też nie najwyższy.
Dobra, kolejne pytanie. Mundus Creatusest 522 napisał: Aleksowi nie należy się nic, co zainwestujesz na Filipinach. To wszystko będzie tylko Mata i Lili. To nie jest nawet twoje, to wszystko jeszcze należy do byłego właściciela. Masz chociaż tax declaration albo approval plan of geodety, subdivision, no, nie geodety. Jak nie, to nie zrobisz tytułu, a za kilka lat może się ktoś zjawić z prawem do ziemi i nawet Matt Lili nic nie dostanie. Aleksowi przepisz chociaż ten dom w Polsce, bo jak na razie to wypakowałeś kupę kasy w nie swoje. Słuchaj, po pierwsze mam tax declaration, po drugie mamy subdivision approval plan z CEB-u i jesteśmy w trakcie tworzenia tytułu, więc nie ma z tym problemu. Co do własności też się z tobą nie zgodzę. Po drugie, ja mam nadzieję, że będzie tak jak u mnie w rodzinie, że dzieciaki będą o siebie dbały i nie będą tylko na kasę leciały i wiecie, i walczyły między sobą. Więc przykro mi, jak ktoś ma tak w rodzinie. Dobra, kolejne pytanie. Balesz 444. Oglądam ten kanał i wiele innych pokazujących się w warunkach bardzo odmiennych od Polski. Pokolenie 30-40 latków coś tworzy, by zapewnić sobie egzystencję. Czytam też komentarze i nie komentuję, bo nie interesują mnie bohaterowie vlogów, konkretne osoby, ani ich życie prywatne, poglądy, podróże, etc. Powtarza się jedna prawidłowość, że osoby pokazujące swoje początki osiągają sukces, przestają publikować, znika. Widać, czas zajmuje jej inne sprawy powodzenia. Wiesz co, mi się wydaje, że troszeczkę to jest inaczej. Większość tych osób, które pewnie oglądasz, nie ma dużo wyświetleń na kanale. A co za tym idzie, nie zarabia z tego wystarczająco. Ja oczywiście lubię to publikować, bo no, moja żona mnie namówiła, tak, Jerlin. Ale też z tego się nie da wyżyć, zwłaszcza w naszym przypadku dużej rodziny. Więc jak będę miał czas, będę publikował, a jeśli nie będę miał czasu, no to też przestanę publikować. Bo na obecnym etapie na tyle mało płaci Facebook, że nie jesteśmy się w stanie, powiedzmy, tylko i wyłącznie z blogów utrzymać. To jest szczera prawda. Więc co będzie, zobaczymy. Zawsze tutaj wpada, nie wiem, 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych, prawda, z tego kanału miesięcznie. Było więcej, teraz troszeczkę mniejsza oglądalność, więc jest mniej. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że nie, bo lubię nagrywać dla Was. Dobra, kolejne pytanie. Rock Metal Electronic Playlist. Czy są planowane telewizory w tych pokojach? No oczywiście. Tylko zastanawiam, czy będzie 50, 55 czy 60 cali. Prawdopodobnie wybiorę 55. Nie chcę, żeby to był, wiecie, malutki telewizorek, jak w większości 32, 42. No 55 to już robi jakieś wrażenie, tak? Więc będę w tym miesiącu kupował telewizory. Przyjechały już mi te montaż na ściany do telewizorów, więc sprawdzę, czy jest montaż. Przygotujemy montaż i zamówię firmę z firmy telewizor. Telewizory oczywiście będą z YouTube'em, Netflixem. Nie będziemy mieć kablówki, będziecie mieć tylko internet w telewizorach. Sorry, winy, tu za mało osób ogląda w tej chwili kablówkę. Tym bardziej, że jak ja przyjeżdżam do innego kraju, za granicę, to nie chcę sobie oglądać, wiecie, kablówki, bo języka nie rozumiem. Więc większość YouTube, Netflix i do przodu. Kolejne pytanie. Mietar 807. Ten Nelson wygląda jak ośrodek karny o lekkim rygorze. Słuchajcie, powiem wam coś więcej. To jest ośrodek karny VIP. Ostatnio było na rozmowie z Agnes i Jerlin, żebyśmy jednak zdali ten drut kolczasty, przebrali pracowników naszych w strój tych strażników więziennych. Każdy będzie miał zakładane te kajdanki na wejściu, każdy dostanie mundurki na wejściu, będzie prowadzony w kajdankach do pokoju, no i klamki wymontujemy z drzwi. I jak będzie chciał wyjść z pokoju, będzie miał dzwoneczek, żeby zadzwonić, żeby ktoś go wypuścił. Do tego, no, jest to opcja, by było głośno o tym, więc pomyślimy. Kwestia przeszkolenia pracowników, żeby zachowywali się jak klawisze. Ja nigdy nie siedziałem, ale to z filmów się nauczymy. Albo zaproszę jakiegoś tam patusa.
żeby powiedział, jak to się siedzi. Dobra, kolejne pytanie. Portos 137 napisał: czy na pewno muszą być drzwi? Sama szyba nie wystarczyłaby? To jest pytanie odnośnie drzwi do podprysznic w łazienkach. Pewnie gdybyś mi to napisał wcześniej, to pewnie bym zrobił samą szybę. Ale już zamówiłem, zapłaciłem, więc będą drzwi. Ale tak, no pewnie sama szyba by wystarczyła. Chociażby by się bardziej chlapało, tak się mniej chlapie. Ja jednak wolę zamykane, tak? Wiem, jak u nas jest zamykane, przesuwane, więc nie chciałem przesuwanych, bo to słabo. Drzwi działają lepiej. Więc zobaczmy kolejne. Kolejne pytanie. Bogusława Wojciechowska, myślnik Z6N napisała: czasem smęcisz, jak mówisz, jak jest i to mnie u ciebie na kanale trzyma. A jak z Jerlin? To też powiesz prawdę? Pozdrawiam. Wszystko dobrze z Jerlin, jak widzicie, jestem w Manili sam. Jerlin pilnuje budowy. Wiadomo, będzie nam lepiej, jak już otworzymy, ale wtedy też będą inne problemy. Ale nie będziemy się tak stresować tym, że coś wyszło nie tak. Będziemy się bardziej stresować tym, jak zrobić, żeby był pełne obłożenie w hotelu, w rezydencji. No. Inne problemy będą. Ale takie jest życie. Nudno by było, gdyby nie było problemów. Dobra. I to chyba wszystkie pytania na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała moja odpowiedź. Dajcie znać w komentarzu. Czekam na kolejne pytania. Już jutro pewnie się przejdziemy po budowie. Będzie moja podróż z powrotem do Dumaguete. Co prawda, znowu mi Cebu Pacyfik przełożył. Miałem być o 13 w Dumaguete, a będę dopiero na 16, bo mi przełożył lot. Bardzo często to się zdarza, jeśli chodzi o Cebu Pacyfik. Mi się już 3. raz zdarzyło, więc uważajcie, jeśli macie łączenia tego samego dnia. Ja osobiście bym nie ryzykował, albo przynajmniej bym zrobił 5 godzin przesiadki, tak jak mieliśmy przylatując na Filipiny. I jak będziemy wracać, też będzie 5 godzin, 6 godzin przesiadki, żeby w razie jak się opóźni samolot, to byśmy nie dostali w nocniku. Więc z tego miejsca zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i trzymajcie się. Na razie.